Śmieszy cię to, tak? Śmieszy cię to? Śmieszy cię to, tak? To masz. Tak cię to śmieszy? Fajnie, to masz. 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 Uspokój się, przestań. Dzień dobry, nazywam się Błażej Hrabkowicz. Tym mocnym akcentem rozpoczynamy spotkanie z twórcami filmu Biały Potok. To film, który bierze udział w konkursie filmów mikrobudżetowych i są z nami twórcy następujący. Jest z nami reżyser, scenarzysta Michał Grzybowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Są z nami aktorki Julia Wyszyńska, Dzień dobry. Agnieszka Dulęba-Kasza, Dobry. aktor Dobromir Dymecki, Dzień dobry. producentka Magdalena Borowiec, Dzień dobry. współproducentka Tatiana Matysiak, która chyba nam zniknęła. Dzień dobry. Nie? A nie, jest, Dzień dobry. jest, dobrze. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w pełnym składzie. Film, jak wspomniałem, nazywa się Biały Potok i na początek zwrócę się do reżysera, scenarzysty pana Michała Grzybowskiego. W ostatnich latach kilka filmów, mam wrażenie, powstało w Polsce, które próbują mierzyć się z tematem polskiej klasy średniej i opowiadać o ludziach właśnie z naszej klasy średniej. To na przykład był film Nieznajomi i mam wrażenie, że ten film też się wpisuje jakby w ten nurt, ale to może jest tylko moje wrażenie, w związku z czym chciałem pana zapytać na sam początek o to zainteresowanie właśnie polską klasą średnią i chęć opowiedzenia o ludziach ją reprezentujących, czy też może motywacją przy tym filmie główną było coś zupełnie innego? To znaczy, motywacja była tylko jedna taka, że to jest ta klasa średnia, to są ludzie, którzy są mi najbardziej bliscy. W związku z tym najwięcej czasu spędzam z nimi, bo sam jestem z tej klasy średniej, więc jakoś najłatwiej jest mi o nich opowiadać. No i tak chyba to naturalnie zupełnie wyszło. Tak, dokładnie. Ale czy kiedy pan zdecydował, że właśnie o tych najbliższych ludziach chce opowiedzieć, o tej właśnie klasie średniej, do której należy, to co było takim głównym pana założeniem? W sensie jakby na czym pan chciał się skoncentrować? Jaki portret tej klasy średniej i tych ludzi namalować? Wie pan co, to jest trochę tak, że ja się nie do końca zastanawiam nad tym, jaki portret chcę namalować tej klasy średniej, bo to gdzieś wydaje mi się zupełnie jakoś tak samo z siebie wychodzi. Natomiast to są ludzie, którzy mnie otaczają i są mi bardzo, bardzo blisko mnie, a o tej historii, którą opowiedziałem w filmie, usłyszałem, bo ona się wydarzyła naprawdę jakby obok mnie i stwierdziłem, że to jest właściwie taka kwintesencja klasy średniej, czyli ludzi, którzy jeżeli są zdrowi i żyją zdrowo, to nie mają zbyt wiele problemów, więc te problemy sobie sami gdzieś tam wymyślają. I zawsze mnie to strasznie gdzieś śmieszyło, że ludzie, którzy nie mają problemów, to bardzo chcą je sobie stworzyć. No i w momencie, jak się pojawiła ta historia, którą usłyszałem jako anegdotę, no to stwierdziłem, że to jest dobra historia do tego, żeby właśnie to gdzieś podkreślić i pokazać, nie? To stwarzanie sobie problemów. Zwrócę się teraz do aktorów, zaczynając może od pani Agnieszki, która jest w jednym okienku z panem Michałem, w związku z czym tak nam się tutaj pięknie złożyło. My mamy wspólny internet, po prostu jest taniej, jak mamy jeden internet. Rozumiem, czasy kryzysu, trzeba zaciskać pasa, doskonale to wszyscy rozumiemy. Pani Agnieszko, czy rzeczywiście, jak pani przeczytała ten scenariusz i zobaczyła, jaką postać ma pani grać, to miała pani takie wrażenie, że Boże, to rzeczywiście jest kobieta, która sama stwarza swoje problemy i dlatego to jest tak interesujące? To znaczy, no, na pewno miałam takie poczucie, że to jest kobieta, która się nudzi i lubi adrenalinę, ale jakby ja byłam też... Od początku uczestniczyłam w tworzeniu tego scenariusza w jakiś sposób. Znałam historię, która się wydarzyła nieopodal, więc jakoś tak byłam bardzo zaangażowana w to wszystko. Zresztą no, w jakiś sposób ta postać jest mi bliska również, którą grałam.
Mhm. Ale Czyli takiej osoby poszukującej adrenaliny i ostro w sumie walniętej. Mhm. No ale z drugiej strony tam jednak jakieś problemy w jej związku istnieją, prawda? To nie jest tak, że ona sobie te problemy finansowe na przykład, czy problemy męża z długami wymyśliła, prawda? Więc jakiś realny problem, pewnie na jakimś realnym problemie tej bohaterki mogła pani jako aktorka się oprzeć. Mogłam. No dobrze, to bardzo się cieszę, że ustaliliśmy, że rzeczywiście nie wszystkie te problemy są wymyślone. Julia, pojawiłaś się na ekranie, więc do ciebie się teraz też zwrócę. Pytając oczywiście też o twoją bohaterkę i o ten świat, który został stworzony w tym filmie. Czy dla ciebie to też był taki naturalny świat, czy też miałaś takie poczucie jak reżyser, że to jest, że właściwie znasz takie historie, że znasz takich ludzi, że masz takich ludzi w swoim otoczeniu? To znaczy, w ogóle moja praca tutaj nad tą postacią wyglądała nieco bardziej dynamicznie niż przy innych projektach, ponieważ jakby wpadłam, albo raczej dołączyłam do kolegów już w trakcie zdjęć i było to naprawdę zupełnie spontaniczne. To znaczy, jednego dnia dostałam telefon, czy będę miała jutro czas na to, żeby dołączyć do ekipy filmowej i w zasadzie nie zastanawiając się, ponieważ miałam akurat 10 dni wolnego w teatrze, stwierdziłam, że będzie mi bardzo przyjemnie, tym bardziej, że oczywiście znałam wcześniej Dobromira, więc ja tak naprawdę z dnia na dzień pracowałam nad postacią razem z Michałem, który jakoś tam próbował mnie przybliżyć do tej historii i do tych napięć, które pojawiały się u Ewy, bo też mówimy o wyjątkowym stanie, czyli o kobiecie, która jest na wylocie, że tak powiem, zaraz przed rozwiązaniem, więc tam dochodzą takie czysto... Oczywiście może to nie wybrzmiało do końca. Znaczy na wylocie, tak, jest w ciąży w 9. miesiącu. I po prostu tam takim chyba głównym motorem, jakimś takim drive'em, który był dosyć często podkreślany, to, że ta burza hormonalna góruje, w związku z tym to, co się dzieje w głowie Ewy, często w ogóle nie ma przełożenia na realia. Zresztą w ogóle mam wrażenie, że cały tutaj ten konflikt, o którym opowiadamy, właśnie dotyczy jakichś urojonych w dużej mierze niepokojów czy wątpliwości, a co do ludzi z tego filmu, czy mnie otaczają, nie wiem. No, podejrzewam, że mówimy o takim bardzo, bardzo powszechnym temacie, czyli chociażby braku zaufania w związkach. No to wydaje mi się, że to często można zauważyć, zaobserwować, czy jakieś manipulacje w związkach, czy jeszcze jeżeli mówimy o dwóch parach, które się przyjaźnią, które łączą jakieś tam jeszcze jakieś inne emocje niż tylko gdybyśmy się skupili na jednym związku, więc tam jakaś taka burza, która się pojawia nieraz, w zasadzie docierała do mnie w postaci różnych historii moich znajomych, dalszych bądź bliższych, gdzie faktycznie jakieś takie dziwne wymiany pomiędzy partnerami się pojawiały, chociaż tutaj niekoniecznie. Albo nie będę mówić, bo tu może coś sprzedam. Dobra, to tyle. Dziękuję. Tak. Julia Wiszyńska zatrzymała się tuż przed spoilerem. Sorry. Ale nie ma za co przepraszać, bo się zatrzymałaś. Mam nadzieję, że Dobromir Dymecki niczego nam tutaj specjalnie nie zdradzi, chociaż pewnie część osób, które nas ogląda, widziała też film. Dobromir, twój bohater, kiedy tak go obserwowałem, bardzo mi się wydawał ufundowany na takiej niepewności co do siebie, może nawet jakimś kompleksie, czy też kompleksach. I pytanie moje do ciebie jest takie, czy podobnie tego bohatera odczytałeś, kiedy zaczynałeś pracę nad tym filmem i kiedy w ogóle pracowałeś na planie, czy coś innego było dla ciebie tutaj jakoś taką cechą go definiującą? Wiesz co, chyba się aż tak bardzo na kompleksie może nie skupiałem, raczej chyba na jakimś takim uwikłaniu, wiesz, że tak jak... I to mi się wydaje też jest rzeczą na jakąś uniwersalną, że taki rodzaj uwikłania, czy tego, co my mamy w sobie, jakichś różnych wewnętrznych konfliktów, czy jakichś takich uwarunkowań, które nas prowadzą w różne sytuacje, w które nawet nie chcielibyśmy być, ale w rezultacie lądujemy tam po któryś raz, tak jak on, prawda, też nie chcę spoilerować, ale znajduje się w sytuacji już któryś raz i cały czas powtarza ten pattern i wchodzi w niego.
Więc ja jakby raczej się zastanawiałem nad budowaniem tego bohatera, który cały czas nie może wyjść z pewnego rodzaju wzorca, w który wpadł i cały czas go po prostu powtarza. Więc to był dla mnie jakiś taki główny wątek. A to, że on ma kompleksy wobec tego kolegi, no to oczywiście też jest jakiś wątek i to też jest jakaś rzecz do opowiedzenia, ale chyba nie aż tak bardzo jak to, jak on się zajmuje swoimi problemami, bo to oczywiście jest ten wątek połączony z tą żoną, gdzie on jest zazdrosny, ale ten wątek jednak pieniędzy to był taki główny wątek, gdzie on jednak cały czas jest zajęty sobą i jest gotowy zrobić wiele, żeby te pieniądze mieć. Nie? Mhm. Tak, to rzeczywiście to uwikłanie jest tutaj takim dobrym słowem, mam wrażenie, do opisu tych bohaterów, bohaterek i do opisu tego świata, że oni są wszyscy właśnie uwikłani w coś mniej lub bardziej urojonego, ale też realnego i o tych realnych problemach jeszcze pewnie za chwilę porozmawiamy, ale teraz zwrócę się jeżeli ci przerwę, jeszcze właśnie tylko powiem, że właściwie na dobrą sprawę tutaj mamy dramat tych dorosłych, którym przyglądają się dzieci. Właściwie to jest fajna perspektywa tych dzieci, które też nie możemy za bardzo spoilerować, ale które patrzą na ten świat i jakby widzą tych dorosłych, którzy się trochę tam miotają, szamoczą, mają swoje problemy i tak dalej. Te dzieci stają się właściwie w tej perspektywie jakoś dużo bardziej dojrzalsze. No i to jest to mi się bardzo podoba, ta perspektywa jakby nas dorosłych, którzy się właśnie tak trochę szarpią i szamoczą, mają jakieś swoje problemy, a gdzieś jakby spojrzeć na to z perspektywy z boku, no to one się wydają bardziej trywialne, czy bardziej do rozwiązania, może mniej takie poważne, nie? I to jest jakby bardzo fajna perspektywa tych bohaterów i wydaje mi się właśnie, że to jest super, że jakby ci bohaterowie są pokazani jakby bez osądzania, nie? Oni są bardzo tacy, myśmy też nigdy jakby nie gadali o tych bohaterach, że ich jakoś osądzamy, czy krytykujemy, czy coś, raczej wręcz odwrotnie, jakby pochylamy się nad nimi i dajemy im w tym uwikłaniu się jakby właśnie wyrazić. Mhm. Zwrócę się teraz do producentki Magdaleny Borowiec. To jest film, który jest właściwie w dwóch lokacjach, a właściwie w jednej lokacji, no w każdym razie bardzo kameralny, ale też to tylko pozornie może być łatwe zadanie z punktu widzenia producenckiego, bo to też niesie ze sobą różnego rodzaju trudności, czy to związane z budżetem, czy to związane z innymi rzeczami. Jak praca nad tym filmem wyglądała z Pani perspektywy, ale też dlaczego się Pani w ogóle zdecydowała zająć tym filmem w kontekście tej historii? Co dla Pani było najistotniejsze w tej historii, w tej opowieści, co Panią do tego projektu przyciągnęło? No ja muszę powiedzieć, że mnie ten projekt od razu zachwycił, jak Michał przyszedł do nas i opowiadał o samym zamyśle, bo to faktycznie ten cały proces pisania scenariusza, on się odbywał już w zasadzie wtedy, kiedy my byliśmy dogadani, że interesuje nas ta historia, że chcemy razem zmierzyć się z tym filmem. I muszę powiedzieć, że i ten gatunek, który jest, które... Coś przerywa. Coś przerywało, ale może Pani... Tak, ale to może Pani jeszcze raz jakby zacząć. A na czym przerwało? Powiedziała Pani, że od razu Panią zachwycił ten zamysł Pana Michała, jak przyszedł z tym scenariuszem i dalej już nie usłyszeliśmy, dlaczego Panią zachwycił. Zachwycił mnie przede wszystkim dlatego, że po pierwsze historia jest według mnie bardzo ciekawa. Takiej historii jeszcze w polskim kinie nie było, tak? Chociaż jest, można powiedzieć, no dokładnie, mogła się wydarzyć za rogiem, tak? Natomiast sam ten scenariusz, sam gatunek, który Michał chciał opowiedzieć, tak, w tej historii, to jest ta komedia omyłek, która jest taka nieoczywista, tak? Ten humor, który jest nieoczywisty. To było dla nas ciekawe. Bardzo podobały nam się też dialogi. Podobało nam się to, jak ta historia miała być opowiedziana. I mnie się wydaje, że Michał przyszedł do nas ze scenariuszem i z pewnym zamysłem, który został zrealizowany pomimo tych małych środków tak naprawdę. Że no, oczywiście to było ogromne wyzwanie produkcyjne,
to ogromne, naprawdę. Pomimo tego, że to były 2 lokacje, pomimo tego, że to była tylko 4 głównych aktorów, to cały czas dysponując takimi małymi środkami, to jest dla producenta ogromne wyzwanie. Ale tutaj z tego miejsca też trzeba było podziękować i złożyć ukłony całej ekipie, która właściwie dzięki ich zaangażowaniu to wszystko się udało i ten film wygląda tak, jak wygląda. Ogromne podziękowania aktorom, którzy także zgodzili się na takie warunki, które pewnie są zupełnie nierynkowe, tak? Więc tym bardziej dla nas to było wielkie szczęście, że pracujemy z osobami, którym ta historia naprawdę się podoba, które naprawdę chcą uczestniczyć w tym projekcie. Więc my jesteśmy zresztą bardzo, bardzo zadowoleni, że pomimo tego, że trzeba było pójść na różne kompromisy, bo to w zasadzie wymagało nieustannych kompromisów pomiędzy tym, co chcemy opowiedzieć, a tym, co jest możliwe. Ale też Michał ogromnie pomógł, reżyser, tutaj też duże podziękowania dla Michała, który cały czas bardzo aktywnie z nami współpracował i z ogromną świadomością produkcyjną, ogromną, i pisał ten scenariusz i później szedł na wiele kompromisów, bo faktycznie miał w głowie pewne marzenia, które przy tych środkach absolutnie nie dało się zrealizować, no to było niemożliwe. Natomiast wydaje mi się, mnie teraz już tak z pełną świadomością, że teraz jak oglądamy ten film, mam taką satysfakcję, że ten film nie wygląda, jakby mu czegoś brakowało, tak? Czyli udało się, powiedzmy, w tych małych środkach zrobić film, który naprawdę moim zdaniem świetnie się ogląda i no może nie powinnam tak mówić, bo to nieskromnie, ale naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że zrobiliśmy to kino i ogromnie dziękuję całej ekipie za to, że tak ten film wygląda. Jeszcze chcieliśmy podziękować, może już teraz korzystając z okazji, że także dzięki Instytutowi udało się ten film zrobić, bo tutaj mieliśmy wspaniałego opiekuna, pana Karola Makowskiego, którego z tego miejsca pozdrawiam, jeśli nas ogląda, dzięki któremu udało się faktycznie wszystkie sprawy formalne, przelewy zrobić w sposób błyskawiczny i dzięki temu my mogliśmy wejść w zdjęcia tak naprawdę w kwietniu. Myśmy w styczniu dostali informację o dofinansowaniu, a w kwietniu już robiliśmy zdjęcia, czyli tempo było błyskawiczne. Ale ponieważ Michał miał swoją wymarzoną obsadę, a tutaj wiadomo film aktorski to obsada tutaj jest sprawą kluczową, miał wymarzoną obsadę, do której faktycznie jeszcze Julka dołączyła w trakcie zdjęć, co już dopełniło, było taką wisienką na torcie tej wymarzonej obsady Michała i dzięki temu musieliśmy robić ten film wtedy, kiedy mogliśmy zgrać wszystkie terminy, więc to był kwiecień, no już 3 miesiące w zasadzie od momentu, kiedy w maju w zasadzie weszliśmy zdjęcia, ale w kwietniu już ruszyły wszystkie przygotowania, więc bardzo też dziękujemy wszystkim za to, za tą mobilizację, tak, i Instytutowi i wszystkim w ekipie, że to się udało zrobić. W tej chwili, z tej perspektywy wydaje mi się, że to było przedsięwzięcie trochę karkołomne. Wszyscy nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę w co wchodzimy przy takich małych środkach, ale naprawdę mamy ogromną satysfakcję. Ja mam ogromną satysfakcję teraz osobiście, jak ten film ogląda. Mhm. Nie widzę Tatiany, ale nie wiem, czy z nami jest, czy nas słyszy, czy po prostu się wyłączyła. Tatiana, tak jak ja, ma niestety problemy z internetem. Nie wiem, co się stało. Rozumiem. Cudownie chodził, nagle przestał chodzić dzisiaj przed konferencją. Tak, no oczywiście jest znana wszemi wobec złośliwych. Już jestem. O, jest. Ale ciekawe, czy to internet, czy po prostu synek się obudził mały. To... Nie no, oczywiście ta druga kwestia. Oczywiście, tak myślałem. Ale słyszałaś nas cały czas? Tak, słyszałam. No dobrze, bo ciebie też chciałbym zapytać jako współproducentkę właśnie o twoją perspektywę, tak jak panią Magdę zapytałem, o twoją perspektywę, twoje spojrzenie na tę historię, na ten film i co po prostu dla ciebie tutaj było takie najbardziej urzekające, interesujące w tym filmie i jakiego rodzaju zadanie ten film, ten projekt dla ciebie stanowił. No, ja mogę powiedzieć, że się w 100% z Magdą zgadzam, bo oczywiście i ten humor, i ta świeżość tej historii, i to, że po prostu tu czegoś takiego w polskim kinie jeszcze nie widzieliśmy. Także scenariusz, dialogi to były takie rzeczy, które po prostu mnie również zachwyciły i spowodowały, że chciało się po prostu ten film robić. No i oczywiście, tak jak Magda wspomniała, te problemy, ten budżet, który był, jak sama nazwa programu wskazuje, mikro, nauczył nas również jako producentki bardzo dużo i myślę, że dla nas też było jakimś ogromnym doświadczeniem takim produkcyjnym, za które jesteśmy też wiadomo wdzięczne.
Pani Magda wspomniała o kompromisach, więc wrócę teraz do pana Michała, do reżysera i scenarzysty. O jakich kompromisach tutaj mowa? Czy to chodzi po prostu o to, że musiał pan ten scenariusz na przykład trochę ociosać, musiał pan troszkę skondensować tę historię i jak w ogóle przebiegał ten proces decydowania, na jakie kompromisy może pan pójść, żeby ta historia wciąż była pana wizją? Nie, jeśli chodzi o scenariusz i samą realizację, to jakoś nie czuję, że były jakieś kompromisy, bo też właściwie miałem taką wolną rękę do tego, jak realizować tą historię, ale jakby od początku sobie zdawałem sprawę z tego, że no nie możemy tego opowiadać, znaczy, że musimy tę historię opowiadać w najprostszy sposób, w sensie filmowania jej nawet, nie? Nawet tego, ile sprzętu ma być na planie, który jest niezbędny, a z czego możemy zrezygnować. I dlatego też zdecydowaliśmy się na kręcenie z ręki, na użycie niedużej ilości światła, ale no, nie ukrywam, że ja na przykład pamiętam taką największą, że tak powiem, traumę, to było szukanie lokacji, nie? Bo musieliśmy znaleźć 2 domy naprzeciwko siebie i podejrzewam, że przy takich, no, że gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, no to wtedy można by zrobić tak, żeby w ogóle zbudować te wnętrza na hali i mieć pełną swobodę realizacyjną, żeby nie kręcić na przykład nocy w nocy, tylko normalnie, a myśmy mieli tutaj na 17 dni zdjęciowych 11 nocy, więc byliśmy naprawdę zmęczeni tym, nie? I jakby to szukanie lokacji, pamiętam, że znaleźliśmy 2 domy fajne naprzeciwko siebie, ja byłem zachwycony, po prostu takie idealne te domy, no ale później się okazało, że to są domy, które są wynajmowane do reklam i jeden dzień zdjęciowy kosztuje 10 000 złotych, nie? Więc jakby to było oczywiste, że w ogóle nie ma szans. No, chyba żebyśmy robili 3-minutową etiudę, no to wtedy tak. Więc znalezienie tych domów wymagało takiego było bardzo intensywne i stresujące. A kiedy znaleźliśmy wreszcie te 2 domy, to jeszcze się okazało, że tak naprawdę że tam wszyscy sąsiedzi muszą się zgodzić, żebyśmy mogli tam kręcić przez ten czas. A mieliśmy sytuacje takie, że część osób była taka niechętna, żeby widzieć ekipę filmową w nocy, nie? Więc no to było naprawdę pod tym względem, no to tak, mogę powiedzieć, że szliśmy na kompromis, bo nie mogliśmy sobie stworzyć tych warunków takich właśnie, żeby, nie wiem, wynająć pół osiedla i w ogóle i mieć pełen luz, nie? Ale myślę, że nie miało to wpływu na jakość filmu, więc jakby nie było czegoś takiego, że mieliśmy kompromis. Słuchaj, Michał, nie nakręcisz tej sceny, bo nas na to nie stać, w związku z tym film będzie gorzej opowiedziany. Jakby takich kompromisów nie mieliśmy. Nie? Bardzo mnie ciekawi ten proces negocjacyjny z mieszkańcami osiedla. Czy tam były jakieś interesujące historie, którymi może pan się podzielić? Były historie takie, że tam myślę, że drugi film można by zrobić z tego. To może Biały Potok 2, oparty właśnie na tych wydarzeniach, ale rozumiem, że nie chce pan wchodzić w szczegóły, bo tak próbuję trochę to z pana wyciągnąć. Nie, no to były różne śmieszne sytuacje, no jakby to już zaczynając od tego, że na przykład dogadywaliśmy kiedy możemy kręcić w jednym domu, a w drugim naprzeciwko i jakby na przykład na samym początku okazało się, że dokładnie w tych samych terminach sąsiedzi pozwalają nam kręcić, ale my potrzebujemy od nich różne terminy, nie? Zdjęć. Jakby dogadywanie samych terminów z nimi, no to było, jak pan sobie może wyobrazić, chodzenie z jednego domu naprzeciwko do drugiego. Czyli właściwie trochę jak bohaterowie i bohaterki filmu później. Tak, i takie negocjacje, które trwały tam parę dni, żeby przesuwać tutaj 3 godziny, a tutaj 1 dzień i to są takie śmieszne rzeczy się wtedy wydarzały, ale też mieliśmy oczywiście kogoś, kto definitywnie powiedział, że nie, że się nie zgadza. Później ta sąsiadka, która się zgodziła, szła do tego sąsiada i go namawiała i dzwoniła do nas rano i powiedziała, słuchajcie, zgodził się.
jakby to są takie, no, historie. No. I to pytanie do pani Magdy też i do Tatiany. Czy panie były jakoś też bezpośrednio zaangażowane właśnie w te negocjacje? Czy to głównie na pani barkach, czy też na twoich, Tatiana, spoczywał ciężar tych negocjacji? Czy raczej, czy tak po prostu grupowo szliście do tych sąsiadów, po prostu do tych mieszkańców z Dziewczyny chodziły z ciastem i z tortem. Ze świeczką. Tak. Dziewczyny chodziły do sąsiadów, a chłopaki chodzili do sąsiadek. Dosłownie tak. Wszyscy byli zaangażowani w ten proces, ale już może pomijmy tą sprawę o lokacji. Najważniejsze, że zostały dograne i najważniejsze, że faktycznie udało się to zrealizować, chociaż było to karkołomne przedsięwzięcie faktycznie. No bo to nie ma się co dziwić, tak? Ludzie musieli się wyprowadzić na cały ten czas. Całe osiedle akurat wszyscy mieli małe dzieci, więc kręcenie w nocy nie było dla nich może jakąś wymarzoną sprawą. Ale generalnie myślę, że udało się, to jest też dużym sukcesem, że udało się do samego końca zatrzymać te dobre relacje pomimo tych pierwszych wątpliwości z mieszkańcami. Także ostatecznie wszystko dobrze się skończyło. To z pewnością, bo efektem tych negocjacji jest gotowy film, którego drugi fragment jeszcze mamy do pokazania i zanim przejdziemy do kolejnej części naszej rozmowy, to właśnie go zobaczmy. Słuchaj, przepraszam bardzo, ale co ty chcesz mi powiedzieć, co? Co ty do mnie mówisz w ogóle? No ja właśnie nie wiem, co ja mam mu powiedzieć. Nie zapłaciłeś mu? No nie, bo grupa nie zapłaciła mi. Nie, ale... Przepraszam, ale jak to grupa nie zapłaciła mi? No przecież jabłka wzięli, tak? No wzięli i nie wiem, Rafał twierdzi, że zapłacą dopiero we wrześniu, rozumiesz to? Ja nie rozumiem tego, kurwa. No właśnie. Ja nie rozumiem po prostu, jak to jest No to ci możliwe. tłumaczę, mówię ci właśnie. Mija dokładnie pół roku, po prostu jest taka sama sytuacja. To nie jest moja wina, Kasia. Nie, no. to jest oczywiście Mów, właśnie moja ci to wina, mówię. oczywiście, no. nie. No a czy ja powiedziałem, że to jest twoja wina? Powiedziałem, że to nie jest moja wina. Ty jesteś chory, ty jesteś uzależniony od długów, ty się Kasia, powinieneś leczyć, Boże, wiesz? Boże, co ty mówisz w ogóle? Jakaś żenada, ja cię nie mogę słuchać, już mi się żygać ty, naprawdę. Wiesz co? Ja się staram jak mogę, ale tylko na razie ja tylko pracuję w tym domu. Tak, ty pracujesz? Tak, ja pracuję, a co, ty pracujesz? Ty pracujesz? Tak. A moje pieniądze? Widzę, Julia, że bardzo byłaś rozbawiona tą sceną. To znaczy, że film przynajmniej działa na ciebie. To już wiemy. Jedna fanka jest. Jedna fanka jest. Jeszcze właśnie o aktorstwo i o też prowadzenie aktorów bardzo chętnie bym was zapytał, ponieważ no jak już padło, zresztą to pani Magda chyba powiedziała, że jest to film aktorski jak najbardziej. Bez dobrej obsady i bez tej takiej trafionej obsady po prostu tego filmu by nie było. Zacznę od pana Michała z pytaniem, czy pomijając Julię, o której już wiemy, że dołączyła w trakcie zdjęć, czy ze względu też na bardzo ciasny grafik i na małą liczbę dni zdjęciowych, czy pan w ogóle miał jakąkolwiek możliwość robienia prób z aktorami i aktorkami po to, żeby później już na planie wszyscy precyzyjnie wiedzieli jakby co mają zagrać i jak, żeby po prostu to się udało? To znaczy może tak wracając do tego budżetu, o którym tak wspominamy, że nie był wielki, to jednak udało nam się przygotować to tak, że ja miałem pełen komfort pracy, w sensie jakby miałem tydzień prób przed zdjęciami, więc wiele rzeczy w trakcie tych prób wychodziło. W trakcie pracy zmienialiśmy trochę dialogi, robiliśmy jakieś skróty w scenach i dzięki temu nie musieliśmy robić tego na planie w jakimś tam w gorączce i w nerwach. Więc próby miałem, tak. Próby były i dobrze, że były. Tak, bo rozumiem, że jakby większość jednak tego, kim są ci bohaterowie i o jakich emocjach i jakich konfliktach opowiadają dane sceny i na czym jakby panu w nich zależy, udało się na tych próbach wypracować. No myślę, że w dużej części tak, ale myślę, że na planie tak naprawdę się aktorzy, że tak powiem, zaczęli dobrze czuć ze sobą. Nie mówię, że się źle czuli na próbach, nie? Tylko że jakby zaczęli być bliżej siebie. W związku z tym zawsze jak już się czują bezpiecznie ze sobą aktorzy, to lepiej to wychodzi. Ale jakby myślę, że ten etap prób
pozwolił im spojrzeć na to trochę z innej perspektywy i mnie również, więc jakby no, to było bardzo niezbędne. Nie? Mhm. Na próbach była kompletna tragedia między aktorami i na planie po prostu musieli odegrać tę tragedię z prób i film gotowy właściwie. Dokładnie. Dokładnie. Tak. Te wszystkie awantury odbyły się na próbach. Tak myślałem. Rzucanie pieniędzmi, Tak których... było. Ja przychodziłem, rzucałem pieniędzmi na próbach. Tym mikrobudżetem. Cały mikrobudżet rozsypywałem po tym. Pani Agnieszko, czy dla pani te próby, z punktu widzenia już aktorki, te próby rzeczywiście były istotne? W sensie wchodząc na plan miała pani już takie poczucie, wiem kim jest bohaterka, wiem o co chodzi w konkretnych scenach, czuję się komfortowo, wiem co mam robić. Czułam się komfortowo. Oczywiście, że takie próby zawsze bardzo pomagają. Natomiast obsada nam się w międzyczasie zmieniła od prób do filmu, więc no jakby znaliśmy realia, znaliśmy tekst, a potem poznawaliśmy się jeszcze troszeczkę raz tak aktorsko i międzyludzko. Natomiast oczywiście cała ta przygoda była warta tego, co finału, że tak powiem. A ta obsada właściwie, bo ta obsada zmieniła się pomiędzy próbami a filmem. Jak rozumiem, próby były w trochę innym składzie. Zmieniła się troszeczkę w trakcie filmu. Rozumiem, Pani Michale, że po prostu nie był Pan z niektórych osób zadowolony i w tym momencie poprosimy o nazwisko. Meryl Streep wyleciała. Słyszałem, że Nie udźwignęła tematu. Dobromir Niestety, zastąpił Toma Cruza, bo jednak nie Tak. co tam było. Ja zastąpiłem Toma Cruza, a Julka Meryl. Tom Cruise był za wysoki. Julia, ty dołączyłaś w trakcie zdjęć, wchodząc jakby w obsadę, z której przynajmniej część już wcześniej miała ze sobą próby i jakby miała czas, żeby w ten świat i w tę rolę wejść. Jaką to w ogóle dynamikę stworzyło z twojego punktu widzenia? To było, ty się w tym odnalazłaś bez problemu? Bardzo, no właśnie ciężko było. Powiem szczerze, że jak przyjechałam na pierwszego dnia, to miałam wrażenie, że dołączam do jakiejś totalnie już zgranej ekipy, która ma swój język wewnętrzny, za którym ja nie nadążam, pewne żarty, które troszeczkę mnie onieśmielały, nie wiedziałam za bardzo na początku, o co tutaj chodzi, ale w zasadzie to, że Michał też jakoś tak no, niesamowicie się sprawdza jako reżyser. I nie wiem, czy to też jest kwestia tego, że jest sam aktorem, więc może precyzyjnie potrafi pracować z aktorem. No nie wiem w zasadzie, na czym to polega, ale naprawdę bardzo szybko przeszłam z tego etapu dosyć dużego napięcia i przerażenia, że ja nie wiem w zasadzie, nawet chyba nie zdążyłam przeczytać w całości tego scenariusza i już wiem, że trzeba dzisiaj coś kreować, bo już zaczynamy zdjęcia. I dosyć łagodnie i sprawnie przeszłam do jakiegoś poczucia bezpieczeństwa i takiej przynależności do tej ekipy. I to się w zasadzie wydarzyło pierwszego dnia już, gdzie kręciliśmy zresztą scenę otwarcia. Jest to ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawe też z punktu widzenia aktorskiego, nie tylko towarzyskiego, bo chciałam też powiedzieć, że to było wyjątkowe doświadczenie w ogóle międzyludzkie, że jakoś tak stworzyła się tam atmosfera naprawdę wyjątkowa i ci ludzie stali się mi bardzo bliscy prywatnie, ale też zawodowo sobie pomyślałam, że kurczę, w sumie taka spontaniczność też nie jest zła, bo naprawdę nie ma czasu na takie przymierzanie się, zastanawianie. Po prostu trzeba to robić i koniec. I mnie chyba to pomogło w sumie, taki brak czasu na lęki, że musiałam szybko po prostu się z tego wyswobodzić, żeby móc pracować. No i też pracować, kurczę, z Marcinem Dorocińskim, którego pierwszy raz spotkałam w pracy, jest wielkim autorytetem i tu nagle wchodzić w taką natychmiastową, bliską relację, która polega na relacji małżeńskiej, na jakiejś takiej swobodzie przyjaciół, którzy są na imprezie. No to była to jakaś gimnastyka na pewno, ale myślę, że udało się wspólnymi siłami, bo też bardzo wszyscy dbali o to, żebym chyba czuła się jednak
pełnoprawnym tutaj towarzyszem tej przygody i tej podróży. Mhm. Dobromir, wiemy już, kogo zastąpiłeś, ale nie wiemy, nie wiem dokładnie w którym momencie. Czy ty jakby byłeś od początku rzeczywiście już na próbach, czy też jakoś dołączyłeś później? I jeśli byłeś od początku na próbach, czy dla ciebie jako aktora właśnie, zwłaszcza w takim filmie, tak mocno skupionym na postaciach i na aktorach, właśnie ten czas prób jest absolutnie kluczowy też? Ja dołączyłem w zasadzie na sam koniec filmu. Ja miałem tylko jeden dzień zdjęciowy. I żeśmy szybko, Michał mówi, tutaj lecimy, tu cię powcinamy. I generalnie Słuchaj, to był, tutaj on jest pamiętam, taki 11 koleś, on maja. jest uwikłany, on ma kompleksy, musisz rzucić pieniędzmi i właściwie to wszystko On gra. rzucił, tak, dokładnie. Tu rzuć, masz mikrobudżet, rzuć nim ten, jedziemy dalej. Tak, to było tak i to miał Tom Cruise grać, ale właśnie... Amerykański aktor, Dobromir, amerykański aktor by powiedział, że przez 2 lata przygotowywał się do tej roli. W długach. Specjalnie brał kredyty, których nie spłacał, żeby to poczuć. Wiesz co? To ja już to czuję cały czas, wiesz, oddech. Nie, ale... Oddech pandemiczny. Słuchaj, wiesz co, no nie, ja byłem od początku, no my się też z Michałem, że tak powiem, bardzo długo znamy i też jakby ja mam ogromne zaufanie do Michała, więc on zadzwonił, powiedział, słuchaj, piszę taki scenariusz i chciałbym, żebyś w nim zagrał, mówię, super. No i później tak to trwało, gdzieś tam cały czas byliśmy w kontakcie, wiedziałem, że ten scenariusz powstaje i jeszcze nie wiedziałem, bo Michał przede mną ukrywa wiele rzeczy i ja się dowiaduję oczywiście na końcu. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale w ogóle, że dostałem tekst dzień wcześniej, to naprawdę jest w ogóle super. No i co? Więc jakby to, wiesz co, ja tu nie mam takiego właśnie, tu zupełnie inne miałem podejście. To znaczy nie traktowałem tego, że tutaj budujemy jakąś rolę i tak dalej, tylko ten film jest oparty na dialogu, na reakcji, na szybkości, na pewnego rodzaju spontaniczności, na humorze, więc jakby starałem się czerpać z tego, co po prostu było i co żeśmy jako grupa, bo faktycznie wywiązała się jakoś bardzo fajna taka grupa twórcza, co nam się udawało po prostu wytworzyć i zrealizować w danym momencie, co było tą prawdą miejsca i akcji. Ta praca była naprawdę super, bo to było bardzo takie żywe. Miałem poczucie, że tak pracujemy i jest to jakiś nasz taki wspólny interes. To było bardzo przyjemne. A no to tyle jakby z takiego budowania roli, które się jakby ta rola się budowała trochę gdzieś pozwalałem się temu budować poza mną, to znaczy w takim zaufaniu, że ta historia niesie i trzeba ją wypełniać tym, co jakby jest clue tego filmu, czyli pewnego rodzaju też konwencją. Mamy jedno pytanie od widza naszego, który nas ogląda i to pytanie brzmi, jaka jest geneza tytułu Biały Potok? Geneza tytułu? Tak. No, to jest osiedle. Jakby szukaliśmy po prostu, ja szukałem takiego łagodnego określenia nazwy osiedla, na którym mieszkają moi bohaterowie. I pamiętam, że jechaliśmy gdzieś na narty i jechaliśmy przez jakieś górskie miejscowości i właśnie tam był jakiś taki pensjonat, który nazywał się Biały Potok, który był taki ładny, piękny i zastanawiałem się, czy tam się wydarzają jakieś tragedie w takim pensjonacie. I pomyślałem, że to będzie idealnie pasowało do tej historii, że to osiedle jest takie właśnie czyste i ładne a oni w środku sobie robią takie małe piekiełko. Więc jakby stąd się wziął. To rzeczywiście taki, myślę, bardzo lekki sposób myślenia. Widzi pan coś ładnego i od razu się zastanawia, czy dzieją się tam w środku tragedie. Ale może właśnie... Jestem Polakiem, więc jakby muszę myśleć. Czyli nie mamy wątpliwości, proszę państwa, to jest polski film, a jesteśmy to dobrze, bo jesteśmy na festiwalu polskich filmów fabularnych, więc to by było dosyć dziwne, gdyby to nie był polski film. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję wam bardzo. Rozmawialiśmy z twórcami
twórcami filmu Biały Potok, filmu, który bierze udział w konkursie filmów mikrobudżetowych, którego budżet został spożytkowany z jednej strony na zrobienie filmu, a z drugiej strony na scenę, po to, żeby Dobromir Dymecki mógł go rozrzucić w jednej ze scen. Więc to są rzeczywiście... Niech ta legenda. To jest rzeczywiście bardzo oryginalny model tego, jak spożytkować mikrobudżet. Biały Potok. Byli z nami Michał Grzybowski, Tatiana Matysiak, Magdalena Borowiec, Dobromir Dymecki, Agnieszka Dulem-Bakasza i Julia Wyszyńska. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I dziękujemy Państwu, wszystkim naszym widzom i widzkom i zapraszamy na kolejne spotkania, kolejne konferencje. Ja osobiście zapraszam na kolejne spotkania z twórcami z konkursu filmów mikrobudżetowych. Do zobaczenia.